Dzień dobry, proszę Państwa. Mamy dzisiaj, jak widzicie, środę, 10 kwietnia 2024 roku, godzina 9. Tak wyglądają w tym momencie parametry mojej instalacji fotowoltaicznej. Produkcja na poziomie 450 W, napięcie po nocy 49,3. Magazyn rozładowany został, minus 8 kWh energii zostało z niego wyciągnięte. Tu możemy zobaczyć też sobie na wykresie, jakie najniższe napięcie mieliśmy. Może mi się uda tu wykropkować to. O, proszę bardzo, zeszliśmy do 47,5 V najniżej o godzinie 7:20. Tutaj możemy zobaczyć też w historii, z jaką mocą weszliśmy dzień wcześniej, czyli mieliśmy nabite do 5 kWh jeszcze z dnia wczorajszego zostało nam. O godzinie 12, tak jak mówię, licznik się resetuje i zeszliśmy finalnie dzisiaj już do minus 7,6 kWh na tą chwilę. I jak na razie jeszcze idziemy troszeczkę w dół, ale już powoli tutaj słońce zaczyna ładować. Słońce akurat dzisiaj słońca za bardzo nie ma i to ładowanie jest dosyć słabe. Dzisiejsza prognoza wygląda tutaj następująco. Mamy prognozę na poziomie 20 kWh wyprodukowanej energii. Ja, patrząc na to, co jest na niebie, nie przewiduję, żeby aż tak duża produkcja dzisiaj wystąpiła, ale może pogoda zaskoczy. A teraz przejdziemy może tutaj do wglądu licznik. I licznik wygląda następująco. W tym momencie 53 572 kWh energii zostało z sieci zużyte. Mamy tutaj dziś taką niezaciekawą tą pogodę. No zobaczymy, może nam się ten off-grid dzisiaj uda. Co ciekawe, jeszcze wczoraj przepiąłem kompresor pod fotowoltaikę. Mam go tutaj przypiętego do tego gniazda. To gniazdo mam zapięte pod właśnie układ falowników trójfazowy pod fotowoltaikę. I co ciekawe, ten kompresor tutaj sobie spokojnie daje radę, albo raczej inaczej mówiąc, instalacja jest w stanie bez problemu znieść to uderzenie takie udarowe, początkowe silnika elektrycznego i po prostu daje radę. A przy odpowiednim dniu słonecznym nawet nie widać żadnego spadku na magazynie, bo całą energię przejmują panele fotowoltaiczne. A magazyn, proszę Państwa, w tym momencie ma się w ten sposób. Jak widzicie, napięcie o tej godzinie, żeby nie było, sprawdzimy sobie godzinkę. No, kalibruj się. To jest pech. Ustawisz się? Środa 10, godzina 9:05. I w tym momencie, co jest z tymi sprzętami? W tym momencie napięcie 49,5 V. Jeszcze raz uruchomię kamerkę, bo się wyłączyła. W tym momencie napięcie 49,5 V, 183, 190 W energii tutaj mamy chyba pobieranej jeszcze z akumulatora, z tego co mi się tu wydaje. Prawdopodobnie chyba tak, chyba sobie dobiera. Nigdy się tutaj tym za bardzo nie interesowałem, ale trzeba byłoby zwrócić uwagę na internal resistance i external resistance. Nigdy nie byłem tutaj skłonny, żeby to zapamiętać. W każdym razie tak parametry wyglądają. Zobaczymy sobie jeszcze EPWR-ka, jak on tam nam tu ładuje, ale to świeci. Co my tu mamy? 80 V z jego paneli.
No i prawie 2 ampery nam tu wchodzi, czyli 160 W nam brat daje. Tutaj ten panel, albo raczej ten string mamy 100 W. Z tego stringu mamy też 100 W. I z tego mamy 141 W mocy ładowania. Także w sumie mamy tutaj całkiem niezłą moc ładowania. To nawet nie wiem, czy nie wychodzimy w sumie na plus. Że tu nam jednak ta wartość, którą pokazuje w tym momencie, to nie wiem, czy nam nie bije w akumulatory czasami. Sorry, nie jestem aż tak bardzo doedukowany. Tutaj mogę to jedynie zweryfikować jeszcze na aplikacji Home Assistant. I on tu teoretycznie pokazuje w tym momencie, jak możecie zaobserwować ładowanie, że jakby odbywa się ładowanie akumulatora z mocą 166 W, ale w to też w 100% wierzyć nie można, dlatego że po prostu no, ja wiem, że gdzieś tam jeszcze tkwi błąd, bo to wszystko jest liczone syntetycznie, to nie jest liczone wewnątrz w urządzeniu, tylko to jest syntetycznie liczone w samym systemie. To samo jak cofniecie się z filmem wcześniej, możecie zobaczyć, że ten licznik ZE, który tutaj mam zapodany, on w tym momencie zliczył 53 575,4 kWh, natomiast u mnie na tą chwilę stan licznika był tam na poziomie 72 i iluś tam dziesiątych tych tysięcy kilo, znaczy no nie tysięcy, tylko 53 572 i chyba 8 kWh. A tu licznik syntetyczny zliczył coś innego, także no są jakieś spore rozbieżności, które z czegoś wynikają, ale ja jeszcze nie doszedłem z czego. Ale powiem Wam szczerze, że lepiej, że system liczy to jakby na plus, a licznik pokazuje co innego, bo ja później będę, powiedzmy, że mile zaskoczony, że nie mam takiego rachunku do zapłacenia, tylko taki rachunek do zapłacenia. A to wynika po prostu z tego, że ja nie jestem tutaj jakimś super ekspertem, ciągle się uczę i ten system po prostu w jakiś sposób staram się rozwijać. Także sorry, że film w takim formacie dzisiaj, ale niestety nie jestem również kamerzystą żadnym najlepszym, ani operatorem. Kręcę dla Was jak umiem i jak potrafię. Wybaczcie mi za moje błędy. Mam nadzieję, że jakieś tam materiały właściwie nie staram, tylko jakieś materiały ciekawe Wam przekazuję. Pokazuję Wam tutaj, że jednak w tym off-gridzie, nawet na tych kwasowych akumulatorach da się jakoś wyżyć przy tak rozbudowanej już instalacji fotowoltaicznej na gospodarstwo, takie jakie ja tutaj posiadam. Także no, chciałbym po prostu w Was też rozbudzić wyobraźnię, kreatywność, żebyście szli w tym kierunku, bo jednak to ma jakiś sens. Także bardzo dziękuję za oglądalność, bardzo dziękuję za lajki, bardzo dziękuję za suby i pozdrawiam z mojej strony. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Cześć!